Dzień dobry, witam w kolejnej aktualizacji. Wspominam o lajku, o subskrypcji, o komentarzu i lecimy z kolejną aktualizacją. Jeśli chodzi o 7, to udało nam się w końcu złożyć skrzynię, tam nam zabrakło jednej rzeczy. Z największą, mam nadzieję, starannością, bo jednak chłopaki tu się jakoś mocno nie spieszyli też, żeby nie zrobić jakiegoś fopa. Ta obudowa jest inna, tak jak już wiecie, tam leży stara. Starej podziękujemy, bo jest po prostu zniszczona. Tak jak już wiecie, tu są stare części. Nie tylko od skrzyni oczywiście, bo to jest na przykład są łożyska ze zwolnicy. Ta też gotowa do zamontowania. Jeśli chodzi o skrzynię, to tylko ten blok jeszcze, nie? Ale chłopaki też go sobie chcą tutaj całego poprzeglądać, powymywać, posprawdzać, bo czasami, słuchajcie, jest tak, że przy awarii, a szczególnie w takim przypadku, gdzie awaria miała już miejsce wcześniej, pełno opiłków poleciało, jakichś elementów, one lubią, słuchajcie, często się ustawiać gdzieś w tych wszystkich kanalikach, w blokach zaworowych i to jest właśnie najlepszy moment, żeby to sobie wszystko posprawdzać, wyczyścić, przedmuchać, wejść nawet sobie, tak jak my mamy tą możliwość, wejść sobie endoskopem, spojrzeć, no i to właśnie robimy, ale to po prostu wymaga czasu, potrzeba na to czasu, ale chcemy to zrobić właśnie po to, żeby ustrzec się gdzieś tam jakichś problemów, jakichś wątpliwości i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i w momencie, gdy tą skrzynię powiesimy na skrzyni pośredniej i powiesimy tutaj zwolnicę, już nawet zobaczcie, docisk jest wsadzony, no to po prostu możemy to zjeżdżać, tak? Tam jeszcze musimy zajrzeć do wycieku, mamy tam wyciek od strony silnika, trzeba zdemontować damper, tu jest inny damper gumowy. No jak zjedziemy, no to wieszamy sekcję, sprawdzimy jeszcze sobie zlewnię od wałka, sprawdzimy luz na dywsze i byłoby to do złożenia. Taka ciekawostka, tarcze są bardzo ładne, zostawiamy je, nic tu nie robimy. Jeśli chodzi o 6820, to czekamy za pompą. Ta powinna być dzisiaj, jak oglądacie ten film. W trakcie naprawy instalacji elektrycznej, to już wiecie, nie zdemontowaliśmy jeszcze zwolnic, te są do zdemontowania. Jak odkręcimy koła, zwalimy zwolnicę, to też od razu będziemy mieli dostęp do zbiornika. Zbiornik musimy wymyć, no bo jak wiecie, tutaj układ paliwowy będzie zrobiony. Zrobiliśmy już sobie wyciek na wałku atakującym, no bo zdjęta była pochwa, żeby sobie zajrzeć do silnika od dołu. Ten wygląda bardzo ładnie. Potem jak sobie to wszystko poskładamy, mamy od razu do zrobienia podporę TLS. Jak to zrobimy, to będzie można zrobić przód, bo nam w tym momencie ta oś nam źle by się zachowywała. Fotel też leży już nowy, zamówione są też fanfary, ale to nam zrobią koledzy tutaj z sąsiedztwa, bo oni się tym zajmują głównie. Jakieś tam obrysówki jeszcze mają być, zobaczymy co dalej. No i powolutku będzie to szło do przodu. Aha, przystawkę mamy napędu już zrobioną, nawet już jest zamontowana, także fajnie, rura założona, łącząca. Także cieszy mnie to bardzo. Wałek jeszcze musimy, słuchajcie, rozłączyć WOM, to znaczy wyciągnąć ten łącznik, który łączy przekładnię wałka z wałem korbowym. Klient go w tym momencie nie używa, ale wymienimy jeszcze olej. Tam jest takie sitko do wyczyszczenia w tym miejscu pod tym segerem. Odkręcacie, tam jest sitko, warto je wymyć, bo tam zbierają się różne technologiczne elementy zbierające się w tej przekładni po prostu w wyniku gdzieś tam jakiegoś zużywania się jej, tak? Jeśli chodzi o nasz ciągnik, to mała blokada z robotą, bo domówiliśmy takie uszczelki, które siedzą tam w obudowie. Jak oglądacie, to dojechały. Teraz musimy to tylko poskładać. Taka ciekawostka, wymieniajcie termostaty na bieżąco gdzieś tam co parę lat, bo tu na przykład było tak, że ciągnik wyjechał od nas, pojechał pracować, wszystko działa w tym ciągniku, słuchajcie, fajnie, tylko po prostu w któryś dzień nagle zaczął tracić temperaturę, po prostu jeden z termostatów totalnie się zaciął i także tutaj no dosyć, nie wiem, z tydzień może ten ciągnik jeszcze czekał za tą wymianą, ale też godzin dużo nie zrobił na szczęście w tym momencie, no i już od razu po prostu przystępujemy do wymiany, bo szkoda silnika, a ten chodzi naprawdę nieźle. Tu przy okazji, jak już mamy na wierzchu, to zobaczcie, peszel się kończy, trzeba go dać nowego. To jest sprężarka, tu jest wersja z sprzęgłem, czyli ona nie pracuje cały czas. W R-kach widzicie, spływ oleju jest normalnie do korpusu, także już nie mamy zjawiska obciekniętych węży od spływu sprężarki. No i przy okazji, jak już mamy to rozebrane, to zrobimy sobie układ wentylatora, bo ten był do zrobienia, to wynikało z przeglądu P50. Nawet widać, jaki ten pasek tam jest już, no jest koniec po prostu z tego paska, także to robimy, bo to jest proszenie się o problemy, jakbyśmy to teraz zostawili, a mamy tak naprawdę to wszystko na wierzchu. No i zostanie nam jeszcze tutaj do zrobienia przegląd taki P3 i te tarcze w zwolnicach, to musimy zrobić i połączenie silnika ze skrzynią, tam raczej tulejki. Poza tym śmiga wszystko w tym ciągniku, co mnie bardzo, bardzo cieszy.
Jeśli chodzi o 6620, no to tak, większość wycieków mamy zlikwidowane, takich najpoważniejszych. Zostały jeszcze jakieś dwa, taki jeden gdzieś tam z czujnika przy filtrze, to się też pojawiło. Teraz tak, robimy jeszcze hydraulikę nadal, ale w zakresie gdzieś tam pompy hamulcowej, bo tutaj nam wariowały hamulce, ciśnienia też do końca jeszcze się nie zgadzały, no ale nie było jakby tego zmierzyć wcześniej, bo po prostu blokowały nam to sekcje. Teraz na sekcjach jest idealnie, więc tu sobie jeszcze siedzimy. Tu zobaczcie, hydraulika zrobiona, nowe gniazda, zaślepki zwykłe, fastera, tutaj całe nowe sterowania, funkcji, wszystko porobione na nowych uszczelnieniach, to wszystko fajnie działa. Tutaj od razu uszczelniamy tą pokrywę, bo tu też była już nieszczelna, to jest taka choroba trochę tych ciągników. Tu jest taka, słuchajcie, w tej zielonej pokrywie, która tu przychodzi, jest taka uszczelka, my to dajemy nowe. Normalnie tej uszczelki nie wiem, czy idzie ją dostać w John Deere, albo wiem, że była dosyć droga. Dobraliśmy sobie takie uszczelnienie. No i co? No i ciągnik, no ja bym chciał, żeby już wyjechał, ale po prostu no, parę rzeczy tutaj chce mieć klient dopieszczone, więc no dopieszczamy to. Jeszcze nam prawdopodobnie tutaj coś przyjdzie robić przy układzie wentylatora, bo jakieś zaczęły się tu dziwne dźwięki, to też chcemy sprawdzić. Te wycieki tutaj z tego ICV-a też wygląda na to, że będzie to opanowane z grubsza, takim na szczęście sposobem prostszym, bo jakby trzeba było tym bardziej skomplikowanym, to jest dużo z tym pracy. Olej silników wymieniony, filtr. Widzicie tutaj też klimatyzacja zrobiona, jest nowa rurka, ta była do wymiany. Nabity czynnik, ładnie wszystko zrobione. No, tak, no, idzie to ku końcowi, ale niestety ciągnik wymaga wiele ingerencji i musimy ten czas poświęcić tutaj. No i chyba tyle. Tu nawet nie będę Wam pokazywał, bo nic tu się nie dzieje, niestety. Tu się nic nie dzieje. Jedynie dzisiaj wywozimy obydwa wały do zrobienia. Wygląda na to, że silnika nie będziemy tykać, do ustawienia są zawory. Skrzynia też raczej będzie żyć. Jedyne co musimy się przyjrzeć hydraulice i troszeczkę luzom w tym ciągniku też, bo ich tu kilka jest. Właśnie przede wszystkim na wałach, ale to Wam dam znać. No Tomek miał złożyć tylko tutaj przekładnię, a widzicie w wyniku jakieś dodatkowe komplikacje i to się niestety nie udało. A ja biegnę za chwilę do pana, który robi nam dzisiaj przegląd w agregacie prądotwórczym. Od roku mamy agregat u siebie we firmie, zainstalowany, uruchomiony i powiem Wam, że już nam kilka razy się przydał i nawet uratował nam po dobre pół dnia pracy firmy. Także on już jest w dużej części spłacony, ten agregat. Cała inwestycja to nie było, powiedzmy, że kosztowała gdzieś tam 50 parę tysięcy, no może więcej nawet, bo najpierw musieliśmy zacząć, słuchajcie, od tej szafy, od nowej rozdzielnicy. No bo mieliśmy starą na takie bezpieczniki topikowe, kojarzycie, to jeszcze po SKR-ach to było. To kosztowało z wymianą części instalacji, bo i tak trzeba było wymienić część instalacji, no to kosztowało tutaj chyba 20 000, wszystkie te elementy. Potem przygotowanie infrastruktury, tej tak zwanej płyty AZS chyba, czy ASZ, jakoś tak. Chodzi o płytę, która w automacie działa. To też kosztowało tu kilka ładnych tysięcy, pociągnięcie przewodów, kabli i tak dalej, przygotowanie infrastruktury na dworze. No i potem postawienie agregatu. A jeszcze wcześniej, no to stwierdziłem, że jak mamy mieć agregat, to też by wypadało mieć do niego paliwo pod ręką. To najpierw powstał zbiornik paliwa, tak, że tak, no może ten zbiornik bym tego nie liczył, bo można było w baniakach wozić to paliwo z pobliskiej stacji, ale no generalnie to tak na gotowo impreza z naszym przygotowaniem, bo jak macie ogólnie fajną elektrykę w gospodarstwie, w miarę świeżą, porobioną, to tego nie musicie robić, ale ja musiałem to zrobić. No to takie 60 parę, 70 000 pewnie to wyszło, ale warto było, uważam, bo to nam powoduje, że możemy pracować w trybie ciągłym, przynajmniej przez te 8 czy tam 10 godzin w ciągu dnia, od rana do późnego popołudnia, bo tak to w ogóle byśmy byli w czarnej D. Myślę, że na ten odcinek to wszystko. Zaczęliśmy rekrutację wreszcie tak na poważnie, jak mi się marzyło przez lata, ale z pewnych względów były tu blokady u nas wewnętrzne, żeby to tak przeprowadzać. Natomiast gdzieś tam zmieniamy się zespołowo i w bardzo szybkim czasie, bo w ciągu dwóch miesięcy udało nam się ułożyć tę rekrutację na nowo i ona już trwa. Mamy pierwszego kandydata za sobą, gdzieś tam drugi ma być chyba jutro albo pojutrze. Wleciało ogłoszenie, macie je w linku, ale tylko szukamy osób poważnych. Tylko poważnych, bo nie stać nas w tym momencie na ludzi, którzy
będą ten poziom nam tutaj mocno zaniżać. Natomiast my sobie to sprawdzimy, bo mamy do tego wreszcie narzędzie. Żeby u nas przejść rekrutację, no trzeba poświęcić przynajmniej jeden cały dzień od rana do późnego popołudnia. To już od razu Wam mówię. Inaczej nie mamy raczej o czym rozmawiać, bo widzę, że po prostu na perspektywie czasu, jaki upłynął i tych kandydatów, których przerobiliśmy, no inaczej tego raczej się robić nie da. Oczywiście gwarancji 100% nie ma, że w tej metodzie, gdzie musimy sobie dokładnie kandydata sprawdzić i teoretycznie i praktycznie to, że to zagra, ale zwiększamy prawdopodobieństwo na to, że wyłonimy osobę, która no znowuż daje większe szanse na to, że tutaj zagrzeje troszeczkę u nas dłużej, sama się wiele nauczy, a i też wniesie wartość dodaną dla nas i przede wszystkim dla Was, bo my dla Was to robimy. To, że z tego nam coś zostaje, to jest jakby wynik końcowy, natomiast najważniejsze dla mnie, przynajmniej póki co, jest to, żeby dawać Wam wartość dodaną, żebyście wyjeżdżali stąd z ciągnikami sprawnymi. No i też pracujemy nad poprawą terminowości, bo z jednej strony ja się nie dziwię troszeczkę, bo jesteśmy zasypywani zapytaniami, więc siłą rzeczy większości z nich i tak nie jesteśmy w stanie obsłużyć, musimy to po prostu odmówić. Natomiast gdzieś tam mamy jeszcze problem z tym, że zgodzimy jakąś robotę, a później jest nam ciężko się z niej wyrobić. I to jest taka rzecz, za którą no, cały czas się wbije w pierś, bo wiem, że tak wyglądać to nie powinno, albo przynajmniej nie w takiej skali może, bo zawsze się coś tam wysypie. No, to jest normalna rzecz, słuchajcie, robimy przy ciągniku i zawsze wyjdzie dłużej, a czasami wychodzi 3 razy dłużej, bo jest jakaś zagadka i to niestety powoduje się wydłużanie kolejki i ktoś z tej kolejki prawdopodobnie wypadnie, bo po prostu albo już nie może dłużej czekać, albo nerwy gdzieś tam go poniosą, nie daj Boże, ale to się też czasami zdarza i to jakby no, jesteśmy tylko ludźmi oczywiście, musimy też to zrozumieć, albo po prostu musi jeszcze dłużej czekać i to czasami też komplikuje jakąś pracę u Was na gospodarstwie. Także to są takie rzeczy do poprawy, no ale też, żeby robić więcej, też musi być nas więcej. Ale taka ciekawostka, słuchajcie, my zgodziliśmy na ten sezon zimowy o połowę mniej ciągników niż w zeszłym roku, a mimo wszystko były tak wielkie zlecenia, tak duże, bo widzę też po kwotach, po fakturach, że no niestety, no i w ogóle skomplikowane w sensie niespodzianek, które gdzieś tam wynikają i blokują po prostu i wydłużają czas, w którym my powinniśmy te maszyny wydać o naprawdę czasami całe tygodnie. Przykładem jest 6910, przykładem jest ten 6620, z którym nadal walczymy, a już powinno być koniec i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No niestety, no, głową muru nie przebijemy. Tak to już niestety jest na warsztacie, ale cieszy nas to, że chociaż maszyny, które wyjeżdżają, pracują, klienci ich nie muszą odwozić z powrotem, bo nie idzie nimi w ogóle pracować na przykład, tylko po prostu jeżdżą, pracują i to działa. I to mnie cieszy. I to mnie, mimo wszystko mnie to cieszy. I tym miłym akcentem kończę i zapraszam na kolejny vlog albo na vlog Karola o częściach. Cześć!